Książę, który wchodzi do Rzeczpospolitej jak zwycięzca. Za nim idą tysiące żołnierzy, Siedmiogrodzianie, Wołosi, Mołdawianie, Kozacy. Tabory ciągną się po drogach. Konie parskają w zimowym powietrzu. Nad kolumnami unosi się dym ze spalonych wsi. Ten człowiek nie przybywa jako sojusznik, nie przybywa jako przyjaciel. On przybywa po łuku. Jerzy II Rakoczy, książę Siedmiogrodu, uwierzył, że Rzeczpospolita już kona, że Podka i Litwa są tylko trupem, nad którym wystarczy pochylić się z nożem i odkroić swoją część. Ale historia bywa okrutna dla tych, którzy za wcześnie ogłaszają cudzą śmierć, bo kilka miesięcy później ten sam Rakoczy będzie już uciekał. Nie jak zdobywca, nie jak przyszły król, ale jak człowiek, który zrozumiał, że wszedł do kraju, który jeszcze nie umarł, a pod Skałatem latem 1657 roku jego armia przestanie istnieć. Rok 1657. Rzeczpospolita jest krajem ciężko rannym. Od kilku lat trwa potop szwedzki. Szwedzi zajmują miasta, twierdze, zamki. Przez ziemię polskie przechodziły armie, które brały żywność, pieniądze, konie, bydło i ludzi. Do tego dochodziła wojna z Moskwą, powstanie Chmielnickiego, spustoszenie Ukrainy, zdrady magnackie i rozpad dawnego poczucia bezpieczeństwa. Dla wielu sąsiadów Rzeczpospolita wyglądała jak państwo, które można już tylko rozebrać. I właśnie w takim momencie pojawił się plan w Radnot. W 1656 roku zawarto układ, który zakładał podział ziem Rzeczpospolitej między jej wrogów i zdrajców: Szwecję, Brandenburgię, Siedmiogród, Kozaków oraz Bogusława Radziwiłła. Rakoczy miał dostać część łupów i być może koronę. W jego oczach była to niepowtarzalna okazja. Książę Siedmiogrodu patrzył na mapę i widział nie państwo, ale zdobycz. Widział Kraków, widział Małopolskę, widział Ruś Czerwoną. Widział szansę, aby wejść do wielkiej polityki Europy jako ten, który pomógł dobić Rzeczpospolitą. Nie wiedział jeszcze, że wchodzi w pułapkę. Na początku 1657 roku Rakoczy przekroczył granicę Rzeczypospolitej. Jego armia była liczna, różnorodna i głodna łupu. Szły z nimi oddziały siedmiogrodzkie, mołdawskie, wołoskie oraz kozackie. Ten pochód nie przypominał rycerskiej wyprawy. To był walec. Miasta i wsie musiały płacić. Dwory pustoszały. Chłopi uciekali do lasów. Kościoły i klasztory drżały przed żołnierską samowolą. Za armią Rakoczego zostawały spalone zabudowania, płacz kobiet i puste spichlerze. Książę szedł jednak dalej. Łączył się ze Szwedami, zajmował kolejne punkty, a jego ambicje rosły. W czerwcu 1657 roku sprzymierzone wojska szwedzko-siedmiogrodzkie zdobyły Warszawę. Wcześniej padł także Brześć Litewski. Wydawało się, że plan działa, ale właśnie wtedy zaczęło się odwrócenie losu. Karol X Gustaw, król Szwecji, musiał opuścić Rzeczpospolitą, ponieważ wybuchła wojna z Danią. Szwedzi mieli własne problemy. Rakoczy został sam, głęboko w cudzym kraju, otoczony wrogami, których wcześniej lekceważył. I wtedy pojawili się niczym wilki Stefan Czarniecki, Jerzy Lubomirski, Stanisław Potocki, Paweł Sapiecha. Rzeczpospolitą, którą Rakoczy uważał za martwą, zaczęła zaciskać wokół niego pętlę. Czarniecki nie musiał od razu rozbijać całej armii Rakoczego w jednej wielkiej bitwie. On wiedział, że wróg jest daleko od domu, że musi żywić ludzi i konie, że ciągnie za sobą tabory, łupy, zmęczonych żołnierzy i niepewnych sojuszników. W takiej wojnie nie zawsze wygrywa ten, kto ma większą armię. Czasem wygrywa ten, kto szybciej uderzy, szybciej zniknie i nie daje spać. Polska jazda zaczęła szarpać tyły przeciwnika.
Zasadzki, pościgi, nagłe ataki. Rakoczy coraz bardziej rozumiał, że nie maszeruje już po zwycięstwo. On maszeruje do granicy, by ratować to, co zostało jeszcze z jego wyprawy. 11 lipca 1657 roku pod Magierowem wojska polskie uderzyły na straż tylną Armii Siedmiogrodzkiej. To był sygnał. Odwrót nie będzie spokojny. Każdy dzień będzie kosztował krew, konie, wozy i ludzi. A potem przyszedł Czarny Ostrów. 20 lipca 1657 roku wojska Rakoczego zostały dopadnięte i pobite przez siły polsko-litewskie, wspierane przez Tatarów krymskich. W źródłach i opracowaniach bitwa ta pojawia się jako jeden z ostatnich i decydujących momentów końca wyprawy Rakoczego. Rakoczy został zmuszony do kapitulacji. 23 lipca podpisał układ. Zobowiązał się wycofać z Rzeczypospolitej, zerwać sojusz ze Szwecją i zapłacić odszkodowanie. Można by powiedzieć, że to koniec, że książę przegrał, ale ocalił armię, że wróci do Siedmiogrodu upokorzony, lecz żywy, z resztką wojska. Ale na stepach, drogach Podola czekał ktoś jeszcze. Tatarzy. Skałat. Dziś to nazwa, która nie brzmi tak głośno jak Beresteczko, Chodzim. Ale w lipcu 1657 roku to właśnie tam rozegrał się ostatni tragiczny akt wyprawy Rakoczego. Upalne lato, kurz na drodze, zmęczeni żołnierze idą w stronę domu. Wielu z nich nie ma już siły. Tabory są przerzedzone, konie wychudzone. Oficerowie próbują utrzymać porządek, ale w powietrzu czuć strach. Bo wszyscy wiedzą, że armia już nie jest armią. To jest tłum ludzi, którzy chcą tylko przeżyć. Rakoczy podpisał kapitulację przed Polakami. Liczył, że warunki układu ochronią jego ludzi. Ale Tatarzy krymscy, formalnie sprzymierzeni wtedy z Rzeczypospolitą, nie zamierzali traktować siedmiogrodzkiej armii jak pokonanego przeciwnika objętego gwarancjami. Dla nich to była zdobycz. Był jasyr, były konie, byli ludzie, których można by sprzedać na targach niewolników. I wtedy na resztki armii Rakoczego spadło uderzenie. Nie była to bitwa w klasycznym sensie. Nie było to dwóch armii ustawionych naprzeciw siebie. Nie było spokojnego wyboru miejsca, długich przygotowań i ceremonialnego początku. To był pogrom. Tatarzy uderzyli szybko. Otoczyli, rozbili, brali jeńców. Kto próbował uciekać, ginął lub wpadał w ręce pościgu. Kto miał konia, próbował wyrwać się z chaosu. Kto szedł pieszo, był niemal bezbronny. Według często podawanych danych około 11 000 ludzi z armii Rakoczego miało trafić w Jasyr, a sam książę zdołał uciec tylko z niewielkim oddziałem. To był koniec. Nie tylko militarny. To był koniec marzenia Rakoczego o wielkiej politycznej zdobyczy. Jerzy Rakoczy wszedł do Rzeczypospolitej jak człowiek, który wierzył, że historia już wydała wyrok, że Polska jest słaba, że Litwa jest rozbita, że Szwedzi zwyciężyli, że wystarczy wyciągnąć rękę po swoją część. Ale Rzeczypospolita XVII wieku, choć często chaotyczna, skłócona i spóźniona w decyzjach, miała jedną cechę, której wrogowie nieraz nie rozumieli. Potrafiła podnieść się wtedy, gdy wydawało się, że już leży martwa. Czarniecki i inni dowódcy nie pokonali Rakoczego samą jedną bitwą. Oni złamali go marszem, pościgiem, presją, odcięciem psychologicznym, naciskiem. Zmusili go do odwrotu, do kapitulacji, do porzucenia ambicji. A Tatarzy dopełnili katastrofy. Skałat był więc jak ostatni dźwięk dzwonu po pogrzebie wyprawy. Nie rozpoczął klęski Rakoczego, on ją przypieczętował. Książę uciekł, ale jego żołnierze zapłacili straszną cenę. Wielu z nich nie wróciło już do domów. Trafili w niewolę, daleko od Siedmiogrodu, od rodzin, od pól, miasteczek, z których wyruszyli po łuk.
W tym sensie Skałat jest jedną z tych bitew, które warto przypomnieć nie dlatego, że zmieniły Europę jednym uderzeniem, ale dlatego, że pokazują brutalną logikę XVII wieku. Kto wchodzi do cudzej ziemi z ogniem i mieczem, sam mógł skończyć jako łuk. Historia Rakoczego to opowieść o politycznej pysze, o człowieku, który zobaczył w Rzeczypospolitej ofiarę, ale nie zobaczył, że ta ofiara wciąż ma zęby. O księciu, który chciał uczestniczyć w rozbiorze państwa, a sam stracił armię. O wojnie, której sojusz był kruchy, zdrady codzienne, a los żołnierzy zależał nie tylko od miecza, ale od tego, czy jego dowódca nie pomylił ambicji z rozsądkiem. Skałat 1657 roku nie jest dziś powszechnie znany, a szkoda, bo to gotowa scena filmowa. Zmęczona armia wracająca z nieudanej wyprawy, książę, który jeszcze kilka miesięcy wcześniej marzył o koronie, polska jazda depcząca mu po piętach i Tatarzy, którzy nie pytają o traktat. Pod Skałatem skończyła się wyprawa Jerzego II Rakoczego, człowieka, który chciał rozebrać Rzeczypospolitę, a wrócił bez wojska, bez chwały, bez zwycięstwa. I może właśnie dlatego ta historia powinna wrócić do naszej pamięci, bo pokazuje, że nawet w najczerniejszych chwilach potopu Rzeczpospolita potrafiła jeszcze odpowiedzieć nie deklaracją, nie pustym słowem, ale pościgiem, szablą i upokorzeniem najeźdźcy. Do usłyszenia w kolejnym odcinku.